Przygotowałam dla Was czytania dla słonecznych, księżycowych i ascendentalnych przedstawicieli znaku. Zapraszam do słuchania, polubiania, do subskrypcji i dzielenia się treścią. Witam Was, Wagi, w czytaniu dla Was na lato. Chwilowo nie wszystko jest takie wyraźne, nie wszystko jest jasne. I sądzę, że warto, gdy nie wszystko jest takie łatwe do odczytania, mm, dokonać pewnej retrospekcji. Sądzę, że to jest Wasze zadanie na początek lata, żebyście dokonali pewnego wglądu w przeszłość w tej czy w innej dziedzinie. Zapraszam Was, żebyście obejrzeli swoje czytanie czy czytania na wiosnę, żeby sobie porównać, co wydarzyło się wiosną, a jaka sytuacja jest latem, jak nam się to zapowiada. Nie musicie poświęcać temu dużo czasu. I najlepiej zrobić to na samym początku. Po tym, jak to zrobicie, wasz obraz może się nieco bardziej wyklarować. Może być wam łatwiej niektóre rzeczy odczytać. Dlatego was szczególnie zachęcam do tego, żebyście sprawdzili, co było w poprzednim czytaniu. Chyba nikogo innego tak nie zachęcałam w tych czytaniach moich. Chociaż może jeszcze trzeba będzie, zobaczymy. Wy na pewno, zapraszam. Jeżeli nawet nie macie ochoty z tego czy innego względu, może za bardzo was namawiam oglądać, no to pomyślcie sami. Pomyślcie sami, co było wcześniej. I zwróćcie uwagę na konkretne działania, bo te konkretne działania gdzieś tutaj wracają. Ja pozwoliłam sobie obejrzeć nagranie na wiosnę ponownie, zanim przystąpiłam do odczytywania tych kart, bo coś mi się wydawało, że coś tu się powtarza i po części. Macie ponownie rycerza denarów, znów. Jest w waszym rozkładzie i to w pozycji prostej, ale z innej talii. Także nadal mamy tu konkretne działania. Nadal mamy tu kogoś, kto robi swoje, kto idzie do przodu, kto jedzie do przodu z tym, co zaczął już kiedyś wcześniej, co robi już od jakiegoś czasu, y, i to idzie dalej. I nawet jest to ważniejsze latem niż było wiosną. Teraz macie to jako coś podstawowego i w centrum. Wtedy było to może takie bardziej poboczne, ale teraz to jest temat bardziej istotny. Może się zmienić troszkę charakter tego działania. Może mniej chodzić na przykład o to, na ile ktoś jest taki grubo ciosany, powiedzmy, na ile coś jest takie twarde i mocne. A może być ważniejsza koncentracja. Może trzeba w niektórych momentach bardziej się skoncentrować na tym, jak się jedzie gdzieś do przodu z czymś, jak się gdzieś zmierza. Zwróćcie uwagę, spójrzcie na siebie jak na jakbyście w lustrze siebie widzieli, nawet jakby to było gdzieś ukryte, tak jakby gdzieś było ukryte lustro. Miejsce, gdzie, czy osoba, w której możecie się jakby przejrzeć.
Może wcześniej wy podejmowaliście takie działania, a teraz ktoś inny to robi. Albo ktoś podejmował jakieś działania i teraz wy podejmujecie te działania. To mogą być podobne działania, ale to nie jest dokładnie to samo. To mogą być inne osoby, albo trochę inne podejście tej samej osoby, albo jedno i drugie. W obecnej sytuacji najistotniejsze jest to, i wcześniej to też było właściwie, znaczy kluczowe jest to, właściwie wychodzi na to, że przez pół roku kluczowe jest dla, dla tegoż rycerza, czy to jest ten rycerz tutaj, rycerz denarów w lecie czy wiosną, dla rycerza macie przez pół roku podkreślony temat wartościowego działania. Mm, I tak jak wspomniałam, to nie jest coś, co zaczęliście wczoraj, tydzień temu, 2 tygodnie temu, nie wiem, miesiąc, 3 miesiące temu. To nie będzie coś, co robicie od paru miesięcy. To będzie coś, co robicie dłużej. Albo ktoś robi coś dłużej. Mm? To nie jest Paś, to nie jest Giermek. To nie jest ktoś, kto dopiero złapał się jakiejś wartości, jakiegoś tematu, może na przykład zaczął się czegoś uczyć i rusza z werwą, ale z takiego mam jakby teraz takie wyobrażenie takiego jakby chłopaczka, który tak już ma i już chce coś zrobić, tak jakby chciał ten swój pierwszy milion zarobić, czy coś w tym rodzaju i zaraz to zrobi, zaraz mu się to uda. Jest pełen zapału, e, ale to nie jest to. To nie o to tutaj chodzi. Tu może być ktoś, kto już no, troszeczkę się ustabilizował w tym swoim działaniu, ale nabrał też wprawy, już nie ma w nim jakiejś naiwności w, mm, w tym, nie, czy ma jeszcze już pewne doświadczenie w tym, co robi. Czuje się już dość pewnie. mm, Tak jakby on może postawić na tę swoją umiejętność, bo ta umiejętność może mu przynieść coś konkretnego. On opierając się na czymś, jest w stanie przynieść coś wartościowego, dostarczyć coś wartościowego. Może uzyskać dosłownie pieniądze za to, co robi. Mm, Może być też tak, że uzyskuje jakiś dochód, dostaje jakieś pieniądze, dzięki temu, że działa, że robi. To nie jest siedzenie na kanapie. A jeżeli to byłoby siedzenie na kanapie, to byłoby takie siedzenie na kanapie, w którym naprawdę tworzymy jakiś solidny, coś, co ostatecznie będzie solidne, ostatecznie będzie konkretne, albo będzie na przykład konkretną radą. Mm. I ten, kto działa, może coś przynosić, może coś donosić i może coś dostarczyć. I to, co dostarcza, może dostarczać komuś, kto ma poczucie, a właściwie tu nie chodzi o czucie, tu chodzi o to, co mamy w głowie. Może dostarczać to komuś, komu jakby 10 nie. Ktoś może mieć poczucie, że spadło na niego 10 tematów, jakby maksymalna ilość spraw uderzyła, ale nie, tu jest pewne jakby przejęzyczenie, jakby może jedna sprawa wydaje się jakby była już coś było ostatecznym uderzeniem, ale nie, coś nas nie uderza, mimo że już możemy mieć wrażenie,
Ktoś tu ma takie wrażenie, że to już jest maks, ale to jeszcze nie jest maks. Ym, To nie chodzi o to, że będzie maks, że będzie jeszcze więcej. Ale chodzi o to, że ktoś już ma nad głową bardzo dużo i na głowie ma bardzo dużo. ym, I to nie chodzi może o to, że kogoś przytłacza to, co musi zrobić, ale może przytłacza go, może w pewnym sensie, ale bardziej skoncentrowane jest to na myśleniu. Może kogoś bardziej przytłacza to, o ilu rzeczach musi pomyśleć. Może ile wiadomości musi wysłać, ile słów musi powiedzieć. I musi to wszystko przeanalizować i tak ma tyle analizy, że to myślenie może sprawić, że mogą pojawić się na przykład problemy ze snem. Także jeżeli byście mieli problemy ze snem, no to oczywiście może warto tu rozważyć, czy nie trzeba by było coś z tym zrobić. Nie trzeba by było czegoś z tym zrobić, bo to może przeszkadzać wam w waszych wypowiedziach i przeszkadzać wam w tym, żeby jasno myśleć, bo nie będziecie mogli wtedy oczyścić tego umysłu, tak jakby usunąć tych wszystkich mieczy z nad swojej głowy. Jakby wisiało nad wami ileś różnych spraw, ileś różnych tematów, ileś różnych koncepcji. I w tej sytuacji przychodzi rycerz denarów i wam coś przynosi. Albo włącza się wasza strona rycerza denarów i coś tam macie w ręce. Mhm. Także to i tu mamy wyzwanie dla naszego umysłu. Mm, No i tutaj może być potrzebna jakaś relaksacja, którą ogólnie zawsze się pewnie zaleca. Wiadomo, że jest ona potrzebna. Mm, Nie trzeba być nie wiadomo jakim doradcą, czy mędrcem, czy kim, żeby do tego dojść. O tym się mówi i możecie sobie wybrać możecie mieć dużo różnych możliwości, żeby wyszukać takie wsparcie i coś możecie sobie z tego wybrać. Może uda wam się chociaż część tych mieczy usunąć, albo żeby one tak bardzo wam nie ciążyły. Może powinniście zasłonić bardziej swoje oczy. Może jest za dużo światła. Może powinniście zadbać o to, żeby wokół was było ciemno. Żebyście nie musieli własnymi rękoma zasłaniać sobie oczu, żeby wam się lepiej spało. Oczywiście możecie udać się do kogoś w tej sprawie, żeby wam doradził. To już jest taka ogólna myśl. Choć ja tutaj nie widzę żadnego konkretnego doradcy, ale czuję, że moglibyście to zrobić. Tylko, że jakbym miała wam powiedzieć, co tarot wam, co, co, co tarot wskazuje, jakby co wyszłoby z tarota, gdybym wam dosłownie teraz wyciągnęła dla was dokładnie kartę, powiedziała, gdzie, do kogo macie iść, albo co macie z tym zrobić. Jakbym takie czytanie dla was zrobiła, no to wyszłoby różnie. Byłyby różne propozycje. Także no tutaj trzeba by było indywidualnie podejść. Mm, Także rozwiązania mogą być różne. To będzie coś, co trudno będzie zignorować. Coś, co
może nie do końca chce być wypowiedziane i może człowiek zastanawia się, czy powinien o tym mówić, czy we właściwym miejscu to mówi, czy we właściwy sposób, czy, czy aby na pewno to, co mówi, jest bezpieczne, czy nie ma jakichś konsekwencji mm, z tym związanych. To jest coś, co gdzieś będzie, będzie tematem, który może wam spędzać sen z powiek. Jakby brakowało wam tych powiek, żebyście mogli spokojnie spać. Może warto, tak jak mówię, rozwiązania, propozycje mogą być różne, ale może ogólnie warto, żebyście sobie troszeczkę zasłonili te oczy, bo trudno wam jest może zasłonić sobie wzrok, po prostu odpocząć. Może jak macie po prostu powieki zamknięte. Jakbyście mieli zamknięte powieki i cały czas byście widzieli to wszystko, co się wokół dzieje. Może trudno wam jest odciąć się od jakichś różnych spraw, od różnych sytuacji. Wy macie oczy zamknięte, ale widzicie cały czas to wszystko, jakbyście w tym siedzieli i mieli te oczy otwarte. Co zrobić, żeby troszeczkę odpocząć? Hmm? Nie liczcie na to, że nie będziecie nic robić, ale bardzo dobrze, bo to, co robicie, jest wartościowe. Mm, I tak mi się miło zrobiło, jak to teraz powiedziałam dość intuicyjnie, bo mam księżyc i ascendent w wadze. Mm, A ja po prostu czytam z kart. Jakbyście byli kimś, kto czyta z kart, na przykład, to bym mogła wam powiedzieć, będziecie dużo czytać z kart. Albo jeżeli myślicie, czy jest szansa na to, że będę dużo czytać z kart, to tak, tu można dużo czytać. Tu można, ale to nie chodzi o czytanie. To nie chodzi o to, czy ktoś czyta, czy ktoś mówi, ale tu chodzi o to, że jest ruch. Jest ruch i jest jakby jednocześnie ruch w kilku miejscach. Tak jakby wielowarstwowy, wielopoziomowy. I wasze działanie może mieć charakter świeżości. I ono może być takie ogniste, jakbyście poczuli ogień w sobie. Nawet jeżeli troszeczkę trudno wam w to uwierzyć, to może się pojawić, że pojawi się w was taki zapał, żeby lecieć do przodu z kilkoma sprawami, może jednocześnie, z kilkoma tematami. Nawet jeżeli będziecie się zastanawiać, czy jednocześnie faktycznie ruszać kilka tematów, to możecie to zrobić. To mogą być tematy podobne do siebie, nawet jakby bardzo podobne. Jakby coś różniło się długością, ale było podobne. Jak teraz na to patrzę, to się zastanawiam, może powinnam zacząć robić jakieś nagrania, które są krótsze też, poza tymi, które są dłuższe. Zastanówcie się, co możecie robić mniej więcej jednocześnie, e, jakby symultanicznie. Gdzieś jednocześnie coś się może pojawiać, mm, ale mieć jakby, może mieć, ale jednocześnie może mieć na przykład mm, różną długość. Albo być tak, że coś dociera, chciałam powiedzieć. Ale może to ma coś jakby gdzieś, jeżeli znajdziecie gdzieś jakiś błąd, to nie przejmujcie się, bo może się zdarzyć tak, że to i tak jest to, co powinniście robić.
Jeżeli gdzieś jest gdzieś wam coś nie wyszło po drodze, no to tym się nie przejmujcie. Bo właśnie tam może być to wasze działanie. Tam, gdzie coś gdzieś nie do końca zrobiliście, powiedzieliście tak, jakbyście może chcieli, nie przejmujcie się tym. Mm. Niektóre rzeczy mogą być w tym samym czasie, jakby dotrzeć w tym samym czasie, albo być wysłane w tym samym czasie. Niektóre tematy, może wiadomości gdzieś będą wysłane, a inne mogą chwilę później dotrzeć. Sporo tematów tu współistnieje. Współistnieje w pewnym przedziale czasowym. Tu na przykład jest mniej, bo to jeszcze nie. Tutaj też jeszcze to nie. Tutaj w ogóle w tej części to tylko jakieś dwa, a w jeszcze innym miejscu to nagle się okazuje, po jakimś czasie się może okazać, że jest ileś tematów jednocześnie aktywnych. Gdzieś to się kieruje w stronę tej dziewiątki mieczy, ale jakby to omijało, jakby mimo wszystko udało się to wszystko zrobić, zadziałać. Tu jest taki pęd w tej ósemce, o, ósemce buław, ale to jakby to była ósemka denarów, jakbyście byli takim mnichem siedzącym i wykuwającym monety, robiącym jedno za drugim wartościowe, jedno za drugim. To może być takie robienie czegoś bardziej samemu. Nawet jak tego nie widać, jak może się wydawać, że tego tutaj nie ma, to jest. I jak o tym pomyślicie, to może wam stryknąć, że faktycznie może ja tak działam. Może ktoś tak działa, może działa tak rycerz denarów, ten, kto tyle robi. Bo może być tak, że to wy to robicie, albo najważniejsza jest w tym czasie osoba, która właśnie w taki sposób działa. Najważniejsza jest w lecie taka osoba dla was. Może być i jedno i drugie. Jestem przekonana, że będą, w zależności od tego, w jakiej wy jesteście sytuacji, no to odpowiedzi będą różne, ale na pewno ta energia to będzie się przejawiać i to jest coś pozytywnego. Tu nie ma wątpliwości. To jest pozytywne. I z tym konkretnym działaniem może wiązać się wyjście z izolacji. Mm, Jeżeli wy lub ktoś istotny wyjdziecie z jakiegoś może ukrycia, ale nie ukrycia takiego, że ktoś się ukrywał dlatego, bo coś zrobił, albo bo było mu źle w tym ukryciu. Znaczy, chodzi o to, że na przykład to ukrycie nie było ukryciem negatywnym. Nie było na przykład przebywaniem w szpitalu albo z powodu choroby, a nawet jeżeli byłoby przebywaniem w szpitalu z powodu choroby, to dlatego, że ktoś potrzebował wejść w jakąś taką przestrzeń większej izolacji, żeby znaleźć jakieś światło, żeby znaleźć jakąś mądrość, żeby może móc nieść jakieś światło, jak już wyjdzie. Ktoś musiał coś odnaleźć. Taki mam obraz teraz, jakby ten eremita, pustelnik, samodzielnie siedział i tak ilomaś zapałkami próbował odpalić świecę w tej latarence, jakby tak przykucnął i próbował jedno za drugim, niekoniecznie musi pierwsza zapałka od razu sprawi, że ta latarenka będzie płonąć, ale jakby tak siedział i sam starał się gdzieś ten płomień wzniecić, żeby to światło było, żeby ono płonęło, żeby to światło gdzieś, żeby mógł z nim iść i je nieść.
może ktoś musiał znaleźć właśnie jakieś światło do niesienia. Czy może być takie światło? To może być takie właśnie światło mądrego pustelnika. Bo nie wszystkie informacje można. Nie zawsze mądrość pojawia się w dialogu. Nie zawsze mądrość pojawia się po przeczytaniu książki. Oczywiście warto czytać, a przynajmniej ja tak uważam. Yy, Jednocześnie nie o to tu chodzi. Chodzi najbardziej o to, że ktoś oddalił się po to, żeby znaleźć światło. I są dwie możliwości. Albo ktoś jednak zostanie w tym swoim ukryciu, nie będzie się pokazywał i w tym momencie nie będzie wychodził. I w tym momencie coś się może popsuć. Jakby ten eremita mógł zdziwaczeć trochę. Jakby mógł zaniedbać swoją brodę. Jakby ona mu rosła aż do stóp. Może warto, żebyście poszli do jakiegoś barbera albo fryzjera, bo tak może ktoś postanowił schować się bardziej przed światem, zrezygnować z nadmiaru interakcji, ale nie po to, bo jest chory, tylko po to, bo chciał coś znaleźć. I może się wydawać, że to jest ktoś, kto jest starszy, mocno starszy, ale broda postarza. Jakby może być tak, że ktoś będzie się na pierwszy rzut oka z tego czy innego względu będzie się wydawał starszy, bo coś prezentuje. Pokazuje jakąś część swojej twarzy, kawałek swojego wizerunku. Wieku tu do końca nie odczytamy. Takiego wieku jak z metryczki. Tu jest jakiś element dojrzałości, ale nie wiadomo, ile ten ktoś ma lat. Bo może jakby zmienił trochę swój wizerunek, to wyglądałby dużo młodziej, ale czy to by sprawiło, że jest młodszy? No nie. Jest takie jakby zamieszanie związane z wiekiem. Ile kto ma lat. Ale muszę jeszcze wrócić do tego. Jeżeli ktoś zostanie, nie wyjdzie, no to może zdziwaczyć. Tu potrzebne jest wyjście już. Tu już jest ten czas, że należy już wyjść z powrotem do świata. Albo wyjść z jakiegoś świata. Nie zamykać, nie zakrywać sobie uszu na to, co się dzieje wokół. Może ktoś postanowił, że nie będzie w ogóle oglądał telewizji, przeglądał internetu, rozmawiał z takimi i takimi, schowa się gdzieś. I na jakiś czas było to w porządku i mogło być bardzo, bardzo sensowne. Ale w tym momencie już należałoby do tego świata iść. Znaleźć się w przestrzeni, gdzie ten świat można dostrzec, gdzie można być dostrzeżonym. Bo wcześniej, żeby znaleźć eremitę, to trzeba było się nieźle namęczyć. On oczywiście sobie gdzieś tam był, może chodził sobie gdzieś po lasach, może gdzieś chował się w jakimś swoim zagajniczku, w jakimś swoim jakby, nie wiem, w jakiejś swojej pustelni
I był do znalezienia, ale może nie dla wszystkich i może z dużym wysiłkiem, albo tylko dla tych, którzy byli jakby wtajemniczeni i wiedzieli, gdzie mogą znaleźć eremitę. Teraz może być łatwiej, bo eremita może zdecydować się wyjść i wyjść trochę bardziej do świata. Jeżeli eremita jest kimś, czy eremita może być kimś, kto decyduje się na konkretne działanie, a jeżeli to nie jest to może być tak, że mm, niejako objawi się komuś, kto to konkretne działanie podejmuje. Eremita nie jest kimś, kto z natury swojej, z tej swojej części eremity, poświęca się tematowi materialnych wartości. To nie jest dziedzina, gdzie eremita jakoś mm, chce się szczególnie wypowiadać. On może bardziej woli zamilknąć na te tematy. Ale może coś zrobi, może niekoniecznie to nie jest coś, czym zajmuje się eremita. Eremita jest blisko sprawiedliwości, choć niekoniecznie blisko sądu. To są dwie karty w tarocie. Sprawiedliwość i sąd, nie pomylmy. Nie wszystkie sądy są sprawiedliwe. Nie zawsze w sądzie znajdzie się sprawiedliwość. I nie zawsze sprawiedliwość jest w sądzie. Wam, wagi, nam właściwie, mm, zależy wyjściowo na sprawiedliwości. Przynajmniej musi być gdzieś ta część, której zależy, żeby było porówno. Żeby były te szalki gdzieś ułożone. I to zwykle jest widoczne w karcie sprawiedliwości, ale w tej akurat może nie jest najważniejsze. W tej sprawiedliwości nie jest najważniejsze, żeby było tak dosłownie porówno, żeby na tym się nie koncentrować, że jest porówno, czy jest powiedzmy 10 i 10. Czy nie wiem, że jest kilo czegoś a tu jest 10 i jakiś odważnik. Nie chodzi o to, żeby było to wszystko dosłownie jakby na tym samym poziomie. Jakby na przykład ktoś miał dostać dosłownie ktoś dostaje 200 zł, a ktoś dostaje 300 zł i może się okazać, że to nie, że to jest sprawiedliwe, a jak ktoś dostanie 200 i ktoś dostanie 200, to w tym momencie może się okazać, że to nie jest sprawiedliwe. Trzeba inaczej zająć się sprawiedliwością. Trzeba na niektóre rzeczy zamknąć oczy. Znów mamy jakby zamknięte oczy albo zasłonięte. Tu ktoś ma szarfę na oczach, ma jakby zasłonięte oczy i jakby sam sobie może to zdjąć, sam sobie może nałożyć tę szarfę, bo tu nie ma kogoś, kto ma związane ręce. Bez problemu można tę szarfę zdjąć, czyli ktoś dobrowolnie decyduje się, że czegoś nie widzi. I sądzę, że latem trzeba by było zwrócić uwagę na różne formy dyskryminacji. Może na to, żeby w pewnym sensie przestać widzieć to, czy coś jest białe, czy coś jest czarne, czy na przykład ktoś ma jasną skórę, czy ciemną, czy ktoś jest takiej, czy innej płci,
czy coś, inne tematy też. Gdzie jest dyskryminacja? Żeby zwracać się w jakąś stronę, dlatego, bo tam są tam jest pozytywny ruch, jakby taka lekkość. To może być kolor, tu mamy motyle, ale tego koloru możemy nie zwracać uwagi albo nie dostrzegać tego koloru i ten kolor tu nie ma znaczenia, bo i tak go nie widać. Bardziej może być odczuwany na przykład ruch powietrza, jakby jakaś flaga czy transparent albo coś, co ma w sobie ruch. I gdyby zsunąć opaskę, to można by było pomyśleć, że to jest ciemne, że to jest i pomyśleć sobie, że to jest negatywne. Ale nie, ale wcale nie o to tutaj chodzi, jaki tu jest, jaka jest powierzchowność. Uważajcie, właściwie nie bardzo może musicie uważać, chociaż trochę tak, trochę nie. Remita może próbować to naświetlić. Ktoś może próbować naświetlić którąś stronę, która wyjściowo jest jakby ciemniejsza. Czuję, że ktoś tu może mieć rację, mimo że gdybyśmy patrzyli swoimi takimi oczkami tradycyjnie, tak, znaczy, no może tradycyjnie jakbyśmy patrzyli. Mm? Jakby to, co jakbyśmy brali pod uwagę to, co gdzieś już kiedyś było. Ale jak nie patrzymy w ten sposób, to możemy zwrócić się w stronę czegoś, co może nie jest tak proste. Zobaczcie, ten korzeń, no trudno to nawet pokazać, jest jakby trochę wygięty, jakby gdzieś coś było nie takie proste. Ale jednak warto się zwrócić w tę stronę, w której nie jest coś takiego prostego. Jedno i drugie może gdzieś mieć pewnie swoje korzenie, ale trudno je dostrzec i stwierdzić, czy one na pewno są. Bo wygląda jakby coś zostało po prostu postawione na postumencie, ale drzewa mają swoje korzenie. Kochanie, widzę, że tutaj taki typowy temat dla was. Hmm? Gdzie jest sprawiedliwość? I możecie ją znaleźć nie patrząc swoimi oczyma, tylko próbując dostrzec coś inaczej. I możecie tego dokonać wtedy, kiedy te wszystkie myśli będą gdzieś nad waszą głową. Możecie wtedy tego szukać. Możecie mieć tę sprawiedliwość nad głową. Jakby to był sen o sprawiedliwości. Ważny temat. To jest wielki arkan. Remita też. Ważny temat. I ważny znów temat odwrócony arcykapłan. Moi drodzy, arcykapłan odwrócony to nie jest ktoś, czyjego to nie jest ktoś, kto będzie w stanie powiedzieć nam coś, co będzie prawdziwą duchowością. Mm. To jest ktoś, kto w jakimś momencie może milknąć. W jakichś chwilach, kiedy istnieje kiedy ktoś inny może coś myśleć. Jakby były odpowiedzi tylko na część pytań.
Arcykapłan w pozycji prostej byłby kimś, przed kim można uklęknąć i oddać mu w pewnym sensie cześć, pochylić się, podziękować za przewodnictwo, pokłonić się przed autorytetem, przed uznanym autorytetem. Ale tutaj karta jest odwrócona. Także jest wyraźnie problem z autorytetem. Jakoś lepiej widzę tu tego eremitę w pozycji odwróconej niż arcykapłana. Lepiej czuję tego eremitę niż arcykapłana. Nie słuchajcie eremity, nie słuchajcie kogoś, kto latem przynajmniej, na tym się nie koncentrujcie. Niekoniecznie koncentrujcie się latem, żeby szukać kogoś gdzieś w krzakach, żeby szukać kogoś gdzieś, kto się ukrywa w wielkiej izolacji. Bo w tym momencie ten ktoś może być trochę oderwany od rzeczywistości, oderwany od świata zewnętrznego. Możecie posłuchać kogoś, kto był gdzieś w izolacji, ale wyszedł. Ale uważajcie na kogoś, kto jest już jakby pobłogosławiony i uznany, bo mm, to może być problem. Mm, to może być też problem ze. To mogą. No tak, no to może z innej beczki, jak to się ładnie mówi. Mniej lub bardziej ładnie, ale tu może być problem po prostu z instytucją małżeństwa dla niektórych z Was. Mm? Dwie osoby pochylone. Może ktoś kogoś nie błogosławi. Może ten arcykapłan nie błogosławi wszystkim, którzy do niego przychodzą. Może niektórych pomija. Może wy nie chcecie do niego przyjść, bo nie podoba wam się to, co chce przekazać, co on tam przekazuje. Jakbyście podchodzili do niego z pewnym lekceważeniem. Jakby wam się nie podobało, że inni się kłaniają. I może słusznie się wam to nie podobać. Trzeba uważać na tych, którzy chcą się pokazać jako arcykapłan, jako papież. Dosłownie może być nawet z papieżem problem w waszych oczach. Może wam się to nie podobać coś. Albo jakimś innym przywódcą duchowym. Może wam się to nie podobać. A jak się wam podoba, to zastanówcie się, czy na pewno warto, czy na pewno tu jest wszystko w porządku. Ja nie mówię, że ten problem będzie zawsze trwał, bo to może się odwrócić. Tu jest jakaś duchowość. Nie powiem, że to będzie ten sam człowiek, bo tu musiałaby nastąpić pewna przemiana, zmiana. Teraz przed chwilą było coś mocno naświetlane, jakby ten temat związany właśnie z tym arcykapłanem, z duchowością, jakby zmieniło się światło. Jeżeli zmieni się światło, jakby zmieni się naświetlenie, jak coś stanie się nie takie przejaskrawione, to może wyda się nam to trochę bardziej normalnie. Już mam ochotę położyć to w pozycji prostej. Jakby był problem z tym, co jest jak naświetlane. Jest szansa, żeby coś odwrócić. Teraz to jakby tę kartę mniej lub bardziej świadomie czy intuicyjnie odwróciłam. Także i czuję, że ona teraz leży dobrze. Coś może być lepiej ułożone.
Mm? I z tym związana jest 10 pentakli. W 10 pentakli mamy maks wartości, mimo że w tej oto 10 ta wartość jawi się jakby była całością. Tak jakby to była jedna całość złożona z mniejszych całości i coś tu tworzy pełnię. Jakby to był księżyc w pełni nad horyzontem, na niebie. Jakby to była jedna gwiazda najważniejsza, która złożona jest z niewyobrażalnej ilości cząstek, niepoliczalnej. Ale jest tu jakby jakiś maks, bo niby jest to niepoliczalne, ale mamy tu jakiś numer, mamy tutaj 10. W jakim sensie możemy to określić, że jest tutaj maks, jest tutaj dużo? Najwięcej, ile właściwie może być, jeśli chodzi o wartości. To mogą być wartości, które są wzajemnie ze sobą powiązane. Jakbyśmy mieli tutaj kilka elementów, które możemy dostrzec, jakbyśmy mieli zwierzęta, jakbyśmy mieli ludzi, jakbyśmy mieli ziemię, na której są ci ludzie. Różne zwierzęta, podobne do siebie, tej samej rasy, różnej rasy. Kto tu jest tej samej rasy, kto jest różnej rasy? Kto jest tej samej płci, a kto jest innej? Kto stoi w jakimś innym miejscu, a kto siedzi, a kto tańczy i się bawi? Kto patrzy trochę groźnie? Kto głaszcze kota? Kto jakby chroni tego kota swoją ręką? Kto kogo chroni? Kto z kim się cieszy? Jakby wszystkie te wartości, wszystkie te elementy, jakby to wszystko było potrzebne dla tej całości, żeby była struktura. Tu może być struktura rodzinna. Tu może być struktura rodzinna, w której zwracamy uwagę na konkretne wartości, na konkretne części i na konkretne też zasoby. Kto jest w jakimś stopniu wartościowy, w jakim stopniu. Nie chodzi o to, że coś jest mniej lub bardziej wartościowe, tylko bardziej chodzi o to, że wszystko ma jakąś wartość. Każdy element tej struktury ma swoją wartość. I razem tworzą maksymalną wartość. I wszystko jest powiązane z tą jedną wartością. Co jest powiązane u Was z jedną wartością? Hmm? I tworzy jakąś całość. Moi drodzy, będziecie mieli jakąś określoną ilość czasu na to, żeby się nad tym zastanowić. Tak jakbyście tutaj mieli zegar, który Wam mówi, że już poświęciliście czemuś naprawdę sporo czasu, już powinno Wam to się ułożyć, jaka to jest struktura, co w tym wszystkim macie. W Waszym czytaniu ważne są wartości, ważne są sprawy konkretne, ważne jest działanie, dużo działania, ważne jest myślenie i kapłan, arcykapłan, eremita, pustelnik, sprawiedliwość. Bardzo ważne karty, moi drodzy. Nie zapomnijcie o jakimkolwiek elemencie, bo wszystkie te elementy są wartościowe, wszystkie są ważne. Całość jest wartościowa i poszczególne elementy też. Na koniec jeszcze raz podkreślam, działajcie dalej konkretnie. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Cześć, pa.